Lekcja 1. Cotygodniowe planowanie posiłków. Musimy kupić szpinak. Czy powinniśmy dostać mięso na obiad w tym tygodniu? Tak, absolutnie. Włączenie białka i warzyw zapewni zbilansowany posiłek. Zgadzam się. Zaplanujmy nasze posiłki, abyśmy mogli efektywnie robić zakupy. To brzmi jak świetny pomysł. Posiadanie planu oszczędza czas i pieniądze. Dodatkowo zapewnia, że odżywiamy się zdrowo przez cały tydzień. Tak, i możemy wypróbować nowe przepisy, aby wszystko było interesujące. Cieszę się, że mogę wspólnie eksperymentować w kuchni. Ja też. Spraw, aby ten tydzień był pyszny i pożywny. Razem stworzymy niesamowite posiłki. Lekcja 2. Grudniowe uroczystości. Grudzień to miesiąc Bożego Narodzenia. Większość ludzi robi dużo świątecznych zakupów. Tak, to tak pera ceowujtea pora roku, ale także pełna radości i emocji. Absolutnie. Dekoracje i świąteczna atmosfera są zawsze podnoszące na duchu. Uwielbiam to, jak świąteczny duch łączy społeczności. Tak, to wspaniała okazja dla ludzi do szerzenia życzliwości i radości. Upewnijmy się, że będziemy cieszyć się uroczystościami, póki tylko możemy. Zgadzam się. Chodzi o pielęgnowanie tych wyjątkowych chwil z bliskimi. Razem możemy stworzyć własne tradycje świąteczne. Tak, nie mogę się doczekać świętowania sezonu z wami. Lekcja 3. Marzenia podróżnicze. Na mojej liście życzeń podróżniczych zdecydowanie powinieneś pojechać do Japonii. To niesamowite miejsce docelowe. To brzmi niesamowicie. Zawsze chciałem poznać jego wyjątkową kulturę. Tak, połączenie tradycji i nowoczesności jest naprawdę urzekające. Szczególnie jestem podekscytowany spróbowaniem autentycznej kuchni japońskiej. Absolutnie. Jedzenie jest ogromną częścią tego doświadczenia. Plus, zwiedzanie świątyń i ogrodów zapierałoby dech w piersiach. Zacznijmy wspólnie planować naszą wymarzoną podróż do Japonii. Chciałbym to. Dzielenie się takimi doświadczeniami sprawiłoby, że będą jeszcze bardziej niezapomniane. Jestem podekscytowany przygodami, które nas czekają. Lekcja 4. Dynamika zespołu. Myślę, że ta nowa inicjatywa ma na celu zapewnienie większej elastyczności w równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, co może naprawdę wpłynąć na nasz zespół. Absolutnie. Elastyczność może zwiększyć produktywność i ogólną satysfakcję z pracy członków zespołu. Tak, kiedy ludzie czują się wspierani w życiu osobistym, często radzą sobie lepiej w pracy. Dokładnie. Istotne jest stworzenie środowiska, w którym każdy czuje się doceniony i zrozumiany. Wierzę, ta zmiana może doprowadzić do bardziej pozytywnej i współpracy atmosfery. Zdecydowanie. Rozmawiajmy o tym, jak skutecznie wdrożyć te zmiany. Razem możemy sprawić, że nasze miejsce pracy stanie się przyjemniejszym miejscem dla każdego. Cieszę się, że widzę pozytywny wpływ tej inicjatywy na nasz zespół. Tak, pracujmy razem, aby zapewnić sukces. Lekcja 5. Zajmowanie się hobby. Tak, brałem lekcje przez kilka lat. To było dużo ciężkiej pracy, ale było niesamowicie satysfakcjonujące. To imponujące. Nauka nowych umiejętności wymaga poświęcenia i wytrwałości.
Absolutnie. Naprawdę podobało mi się to wyzwanie i pomogło mi się rozwijać osobiście. Podziwiam Twoje zaangażowanie. Czego nauczyłeś się podczas tych lekcji? Dowiedziałem się dużo o dyscyplinie i znaczeniu praktyki. Są to cenne lekcje, które można zastosować w wielu dziedzinach życia. Tak, i otworzyło mi to nowe możliwości łączenia się z innymi. To cudowne. Hobby mogą być świetnym sposobem na poznanie podobnie myślących ludzi. Chciałbym usłyszeć więcej o Twoich doświadczeniach z uczeniem się nowych rzeczy. Lekcja 6. Przyszłe aspiracje. Ostatnio myślałem o naszej przyszłości. Czy zrobiłeś jakieś plany? Tak, rozważałem kilka opcji, ale nic jeszcze nie jest osadzone w kamieniu. To zrozumiałe. Dobrze jest, aby nasze opcje były otwarte podczas eksploracji. Dokładnie. Myślę, że ważne jest, aby zachować elastyczność i otworzyć się na nowe możliwości. Zgadzam się. Posiadanie wizji przyszłości może pomóc nam w podejmowaniu decyzji. Tak, i pomaga omówić nasze myśli, aby wyjaśnić nasze cele. Bądźmy na bieżąco z naszymi planami, abyśmy mogli się wzajemnie wspierać. Podoba mi się to. Zawsze warto mieć kogoś, z kim mógłbyś podzielić się pomysłami. Razem możemy poruszać się po naszych ścieżkach i realizować nasze marzenia. Lekcja 7. Połączenia społeczności. Więc, Mark, skąd pochodzisz? Pochodzę z małego miasteczka na wsi, daleko od miasta. To brzmi uroczo. Wyobrażam sobie, że dorastanie tam miało swoje wyjątkowe doświadczenia. Tak, było spokojnie i pięknie. Otaczało nas mnóstwo natury. Widzę, jak to ukształtowałoby twoje spojrzenie na życie. Zdecydowanie. Nauczyło mnie doceniać prostsze rzeczy. Podzielmy się więcej o naszym pochodzeniu. Fascynujące jest uczenie się od siebie nawzajem. Zgadzam się. Nasze różne doświadczenia mogą dostarczyć cennych spostrzeżeń. Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć więcej o twojej historii. Lekcja 8. Niezbędne artykuły spożywcze. Dobrze to usłyszeć. Masz jabłka. Tak, robimy. Mamy dostępne czerwone i zielone jabłka. Idealny. Uwielbiam oba rodzaje. Świetnie nadają się do przekąsek lub pieczenia. Absolutnie. Jabłka są również tak wszechstronne i zdrowe. Upewnijmy się, weźmy drugiemy trochę do naszego następnego przepisu. Tak, i powinniśmy również sprawdzić, czy potrzebujemy innych owoców. Świetny pomysł. Różnorodne owoce mogą sprawić, że nasze posiłki będą interesujące. Cieszę się, że mogę odkryć wszystkie opcje na rynku. Ja też. Napełnijmy nasz koszyk świeżymi produktami. Lekcja 9. Budowanie połączeń. Ważne jest, aby nawiązać kontakt z tematem i stworzyć relaksującą atmosferę. Całkowicie się zgadzam. Wygodne ustawienie zachęca do otwartej komunikacji. Tak, kiedy ludzie czują się swobodnie, częściej dzielą się swoimi przemyśleniami. Dokładnie. Chodzi o budowanie zaufania i zrozumienia. Przećwiczmy techniki, które pomogą stworzyć to połączenie podczas naszych dyskusji.
To brzmi jak świetny pomysł. Chciałbym poprawić swoje umiejętności komunikacyjne. Wspólnie możemy stworzyć pozytywne środowisko dla wszystkich zaangażowanych. Tak, nie mogę się doczekać zwiększenia naszej zdolności do kontaktowania się z innymi. To będzie satysfakcjonujące doświadczenie dla nas obojga. Lekcja 10. Znalezienie biblioteki. Szukam najbliższej biblioteki. Wiesz, gdzie ona jest? Pewnie. W którym obszarze jesteś? Obecnie jestem w pobliżu parku, zaledwie kilka przecznic dalej. Och, to wygodne. Biblioteka jest właściwie tuż za rogiem. Wspaniale to usłyszeć. Doceniam Twoją pomoc w znalezieniu go. Nie ma problemu. Biblioteki to wspaniałe miejsca do odkrywania nowych pomysłów i zasobów. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Uwielbiam spokojną atmosferę do nauki. Tak, jest idealny do skupienia się i zgubienia się w dobrej książce. Cieszę się, że mogę odwiedzić i sprawdzić kilka nowych lektur. Lekcja 11. Przygody rynkowe. Uwielbiam rynki. Na pewno tam pójdę. Czy jest jeszcze coś, czego powinienem szukać? Tak, zdecydowanie. Rynki często mają unikalne lokalne produkty, których nie znajdziesz gdzie indziej. To prawda. Lubię odkrywać ręcznie robione towary i żywność rzemieślniczą. Absolutnie. To świetny sposób na wsparcie lokalnych rzemieślników i rolników. Jestem również podekscytowany, że mogę spróbować ulicznego jedzenia, kiedy tam jesteśmy. Tak, próbowanie nowych potraw jest jedną z najlepszych części zwiedzania rynków. Zróbmy listę rzeczy, których chcemy szukać przed wyjazdem. Świetny pomysł. Pomoże nam to skupić się podczas eksploracji. Z niecierpliwością czekam na naszą przygodę rynkową. Lekcja 12. Odzież zimowa. Jeśli na zewnątrz jest bardzo zimno, noszę płaszcz zimowy. To jest mądre. Utrzymywanie ciepła jest niezbędne w miesiącach zimowych. Tak, a jeśli jest po prostu zimno, lubię nosić rękawiczki lub kapelusz. Absolutnie. Te małe akcesoria mogą mieć duży wpływ na komfort. Zawsze czuję się bardziej przygotowana, gdy odpowiednio nakładam ubrania. Tak, nakładanie warstw jest kluczem do utrzymania ciepła bez poczucia zbyt nieporęczności. Upewnijmy się, że mamy wszystko gotowe na sezon zimowy. Świetny pomysł. Pomoże nam cieszyć się sezonem bez dyskomfortu. Jestem podekscytowany możliwością przyjęcia zimy z odpowiednim sprzętem. Lekcja 13. Stawianie czoła lękom. Często stoję na krawędzi sytuacji, która sprawia, że czuję się niespokojny, zastanawiając się, dlaczego w ogóle rozważałem postawienie się tam. To zupełnie normalne, aby czuć się w ten sposób. Stawienie czoła naszym lękom może wydawać się wyzwaniem nie do pokonania, ale ma kluczowe znaczenie dla naszego rozwoju osobistego. Absolutnie myślę, że w tych chwilach dyskomfortu naprawdę odkrywamy nasze mocne strony i możliwości. Tak, i za każdym razem, gdy konfrontujemy się z naszymi lękami, robimy znaczący krok w kierunku stawania się bardziej pewnymi siebie i odpornymi jednostkami. Ciekawe, jak te lęki naprawdę mogą nas powstrzymać, ale kiedy w końcu się przejdziemy, zdajemy sobie sprawę, że było tego warte przez cały czas. Dokładnie. Każde doświadczenie uczy nas cennych lekcji i to właśnie te lekcje kształtują to, kim się stajemy.
Zauważyłem, że im bardziej stawiam czoła swoim lękom, tym mniej onieśmielające wydają się one, prawie jakby stracili władzę nade mną. To jest jego piękno. Rozwój, który osiągamy poprzez pokonywanie przeszkód, pomaga nam stawić czoła jeszcze większym wyzwaniom w przyszłości. Zgadza się. I myślę, że ważne jest, aby przypomnieć sobie, że strach jest naturalną częścią podróży, a nie czymś, czego powinniśmy unikać za wszelką cenę. Lekcja 14. Świadczenia pracownicze. To orzeźwiające słyszeć, że to miejsce pracy naprawdę ceni równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, co w dzisiejszych czasach staje się coraz rzadsze. Całkowicie się zgadzam. Ważne jest, aby pracownicy czuli się wspierani zarówno osobiście, jak i zawodowo, i to właśnie wyróżnia firmę. Jakie rodzaje świadczeń pracowniczych oferuje ta organizacja, które przyczyniają się do tej równowagi? Cóż, na początek zapewniają elastyczne godziny pracy, co pozwala nam efektywnie zarządzać czasem bez poświęcania osobistych zobowiązań. To brzmi niesamowicie. Możliwość pracy zdalnej musi również pomóc w zmniejszeniu stresu i poprawie produktywności. Absolutnie. Ponadto oferują również programy odnowy biologicznej, które zachęcają nas do priorytetowego traktowania naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Wspaniale jest widzieć firmy inwestujące w zdrowie psychiczne i fizyczne swoich pracowników. To naprawdę podnosi morale. Dokładnie. Kiedy pracownicy są szczęśliwi i zdrowi, są bardziej zaangażowani i zmotywowani, aby przyczynić się do sukcesu organizacji. Widzę, jak te korzyści tworzą pozytywne środowisko pracy, czyniąc je atrakcyjnym miejscem do pracy. Lekcja 15. Jesienne targi. Uważam, że fascynujące jest to, jak ludzie z miast gromadzą się na jesiennych targach, mimo że mogą nie być bezpośrednio związani z rolnictwem. To prawda. Jesienne targi oferują wyjątkowe połączenie nostalgii i ducha społeczności, które przyciąga wszystkich. Różnorodność doświadczeń od pysznego jedzenia po ekscytujące przejażdżki naprawdę oddaje esencję jesieni. Tak, a wystawione rzemiosło i lokalne produkty podkreślają kreatywność i talent w tych społecznościach rolniczych. To wspaniały sposób na utrzymanie tradycji przy życiu i umożliwienie mieszkańcom miast docenienie życia na wsi, nawet jeśli tylko na weekend. Absolutnie. Targi tworzą poczucie połączenia, wypełniając lukę między miejskim i wiejskim stylem życia. Plus, w atmosferze jest coś magicznego ze śmiechem i radością wypełniającymi powietrze, gdy rodziny się spotykają. Rzeczywiście, to święto wspólnoty, przypominające nam proste przyjemności w życiu i znaczenie wspólnoty. Myślę, że dlatego te wydarzenia nadal się rozwijają. Oferują ucieczkę i szansę na ponowne połączenie się z naszymi korzeniami. Lekcja 16. Odporność miasta. Po 18 latach oblężenia jest niezwykłe widzieć, jak miasto wciąż może się rozwijać z taką żywotnością i nadzieją. To naprawdę inspirujące. Odporność społeczności mówi wiele o ich determinacji i duchu. Tak, pomimo wyzwań, przed którymi stoją, ludzie zachowali poczucie tożsamości i dumy ze swojego miasta. To świadectwo ich siły. Nie tylko przetrwali, ale także znaleźli sposoby na rozkwit wbrew przeciwnościom. To fascynujące, jak przeciwności losu mogą czasami wydobyć w ludziach to, co najlepsze, sprzyjając jedności i kreatywności. Absolutnie. Determinacja do odbudowy i poprawy otoczenia jest silnym motywatorem. Wierzę, że nadzieja, którą niosą, jest tym, co utrzymuje miasto przy życiu, napędza postęp i innowacje. Tak, a ich historia przypomina, że nawet w najciemniejszych czasach zawsze jest światło,
które poprowadzi nas naprzód. Myślę, że dlatego ważne jest dzielenie się tymi nar. Inspirują one innych, którzy borykają się z własnymi trudnościami do wytrwałości. Lekcja 17. Spotkania na przystankach autobusowych. Czasami, kiedy spóźniam się lub złapałem w deszczu, znajduję się na przystanku autobusowym w pobliżu twojego domu, czując się trochę nie na miejscu. Ciekawe, jak te małe chwile mogą prowadzić do nieoczekiwanych spotkań, prawda? Zdecydowanie. To zabawne, jak coś tak prostego jak czekanie na autobus może stworzyć szansę na rozmowę. Tak, a te chwile często prowadzą do głębszych połączeń, pozwalając nam dzielić się częściami naszego życia. Myślę, że podkreśla również nieprzewidywalność życia. Nigdy nie wiemy, kogo możemy spotkać, ani czego możemy się nauczyć. Dokładnie. Każda interakcja może wzbogacić nasze doświadczenia i poszerzyć nasze perspektywy. Przypuszczam, że przypomina nam, abyśmy byli otwarci na otaczający nas świat, nawet w najbardziej przyziemnych sytuacjach. Absolutnie. W zwyczajności tkwi piękno, a czasami najbardziej znaczące chwile zdarzają się wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. To świetne przypomnienie, aby przyjąć spontaniczność i pozwolić sobie na łączenie się z innymi. Lekcja 18. Dobra oferta. Kiedy usłyszałem o ofercie na 2 noce w tak rozsądnej cenie, pomyślałem, że to zbyt dobra, aby była prawdziwa. Wiem, co masz na myśli. Takie oferty są trudne do zdobycia, szczególnie w popularnych obszarach turystycznych. To sprawia, że planowanie wyjazdu jest o wiele bardziej atrakcyjne, gdy znajdziesz coś przyjaznego dla budżetu. Absolutnie. Dobra oferta może otworzyć tak wiele możliwości, pozwalając nam odkrywać nowe miejsca bez łamania banku. Myślę, że ważne jest, aby wykorzystać takie możliwości, zwłaszcza gdy pojawiają się niespodziewanie. Tak, a emocje związane z planowaniem podróży nasila się, gdy wiesz, że otrzymujesz świetny stosunek jakości do ceny. Sprawia, że doświadczenie jest nie tylko przyjemne, ale także satysfakcjonujące, wiedząc, że dokonałeś mądrego wyboru. Dokładnie. Dodatkowo daje nam szansę na tworzenie trwałych wspomnień bez stresu związanego z obciążeniem finansowym. Jestem za tym, aby jak najlepiej wykorzystać każdą okazję, zwłaszcza jeśli chodzi o podróże. Lekcja 19. Koszty zakwaterowania. Planując podróż, ważne jest, aby nadać priorytet kosztom zakwaterowania, aby zapewnić utrzymanie się w granicach budżetu. Absolutnie. Znalezienie odpowiedniego miejsca na pobyt może znacząco wpłynąć na ogólne wrażenia z naszych podróży. Często rozsądnie jest wziąć pod uwagę hostele lub niedrogie hotele, zwłaszcza podczas podróży do popularnych miejsc. Tak, i wiele hosteli oferuje wyjątkowe doświadczenia i możliwości towarzyskie, których hotele mogą nie zapewniać. Ponadto pobyt w niedrogim mieszkaniu nie oznacza poświęcenia komfortu. Wiele z nich jest dość przytulnych i dobrze zlokalizowanych. Dokładnie. Chodzi o znalezienie równowagi między kosztami a wygodą, zapewniając maksymalne wykorzystanie naszego pobytu. Myślę, że badanie i porównywanie opcji może prowadzić do zaskakujących odkryć, które poprawiają nasze wrażenia z podróży. Zdecydowanie. A zwracanie uwagi na nasze wydatki pozwala nam przeznaczyć więcej na działania i doświadczenia. To sytuacja korzystna dla wszystkich. Możemy odkrywać więcej, zachowując równowagę naszych finansów. Lekcja 20. Wyzwania europejskie. Życie tutaj może być trudne, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyższe koszty w porównaniu z większością innych krajów europejskich. Tak, często wydaje się, że koszty utrzymania stale rosną,
co utrudnia wielu osobom wygodne poruszanie się. To frustrujące, gdy podstawowe wydatki przeważają nad jakością życia, co powinno być priorytetem dla wszystkich. Absolutnie. Ważne jest, aby rządy rozwiązywały te problemy i znajdowały rozwiązania, które przyniosą korzyści ich obywatelom. Uważam, że podnoszenie świadomości na temat tych wyzwań jest pierwszym krokiem do stworzenia pozytywnych zmian. Tak, a otwarte dyskusje mogą prowadzić do innowacyjnych pomysłów, które poprawiają warunki życia dla wszystkich. Ważne jest, aby pamiętać, że chociaż wyzwania mogą wydawać się zniechęcające, zawsze istnieje nadzieja na postęp. Dokładnie. Społeczności, które spotykają się w celu zaspokojenia swoich potrzeb, mogą prowadzić do znacznej poprawy. Wierzę, że wspierając się nawzajem, możemy zbudować silniejszą przyszłość dla siebie i przyszłych pokoleń. Lekcja 21. Pocahontas. Moment był tak przejmujący, kiedy Pocahontas pobiegła do Smitha. Jej działania wiele mówiły o jej uczuciach. Rzeczywiście, był to kluczowy punkt zwrotny w ich historii, podkreślając głębię jej emocji i zaangażowania. Sposób, w jaki wzięła jego rękę w ramiona, był zarówno delikatny, jak i potężny, symbolizując jedność pośród konfliktu. Tak, i pokazało to jej odwagę w obronie swoich przekonań, nawet w obliczu przeciwności losu. Myślę, że ta chwila zawiera istotę jej postaci. Silną, ale współczującą, gotową ryzykować wszystko. Absolutnie. To przypomnienie o tym, jak miłość i odwaga mogą przekraczać bariery kulturowe i zjednoczyć ludzi. Historyczne znaczenie ich związku dodaje kolejnej warstwy głębi ich historii. Tak, i zachęca nas do refleksji nad znaczeniem zrozumienia i empatii we własnym życiu. Ich narracja nadal rezonuje, przypominając nam o złożoności ludzkich więzi na przestrzeni dziejów. Lekcja 22. Pokonywanie nerwowości. Ludzie często mówią mi, że wcale nie wyglądam na zdenerwowanego, co jest komplementem, który doceniam, ale też uważam za zabawny. Ciekawe, jak nasz wygląd zewnętrzny może czasami maskować to, co naprawdę czujemy w środku. Tak, czasami czuję ten znajomy węzeł w żołądku, szczególnie przed ważnymi wydarzeniami lub prezentacjami. Absolutnie. To powszechne doświadczenie, a uznanie, że nerwowość jest pierwszym krokiem do jej przezwyciężenia. Myślę, że ważne jest, aby pamiętać, że uczucie nerwów jest naturalną reakcją i nie definiuje naszych umiejętności. Dokładnie. Obejmowanie tych uczuć może w rzeczywistości umożliwić nam lepsze wyniki i nawiązywanie kontaktu z naszą publicznością. To fascynujące, jak przekształcenie tej energii w entuzjazm może mieć wpływ na nasze wyniki. Tak, a praktykowanie technik uważności może pomóc nam skutecznie zarządzać tymi nerwami. Odkryłem, że skupienie się na moim oddychaniu i pozostawaniu obecnym może naprawdę pomóc uspokoić mój umysł. Lekcja 23. Solo Adventures. Cześć! Słyszałem, że planujesz wycieczkę w pojedynkę i muszę powiedzieć, że to całkiem odważne z twojej strony. Czy są jakieś obawy, które masz na myśli? Dzięki. Szczerze mówiąc, jestem podekscytowany, ale też trochę niespokojny. Podróżowanie w pojedynkę oznacza, że muszę całkowicie polegać na sobie, co jest zarówno ekscytujące, jak i trochę Całkowicie przerażające. rozumiem to uczucie. To jak wejście w nieznane, ale może również prowadzić do najbardziej zapadających w pamięć przeżyć. Jaki jest cel, który rozważasz? Myślę o pięknym kraju, takim jak Japonia. Kultura, jedzenie i zabytki są po prostu czarujące, ale martwię się,
że poruszam się po wszystkim samodzielnie. Japonia to niesamowity wybór. Transport publiczny jest bardzo wydajny, więc dopóki trochę planujesz, znajdziesz go w zarządzaniu. Czy zastanawiałeś się nad miejscami, które chcesz odwiedzić? Tak, chciałbym zobaczyć świątynię Kioto, a może nawet zwiedzić tętniące życiem ulice Tokio. Wydaje się, że to idealne połączenie tradycji i nowoczesności. Nie sądzisz? Absolutnie. I pamiętaj, poznawanie nowych ludzi może być również częścią twojej podróży. Czasami podróżujący w pojedynkę znajdują przyjaźnie w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. To prawda i myślę, że dzielenie się doświadczeniami z innymi podróżnikami może sprawić, że podróż będzie jeszcze bardziej wzbogacająca. Mam nadzieję wyjść ze strefy komfortu. Chodzi o wyjście, prawda? Każde wyzwanie, przed którym stoisz, pomoże ci się rozwijać. Dodatkowo wrócisz z historiami, które zainspirują innych do rozpoczęcia własnych przygód. Lekcja 24. Fusion zapachów. Absolutnie możesz mieszać różne olejki zapachowe, aby stworzyć niepowtarzalne zapachy i kolory, co dodaje ekscytującego wymiaru twoim projektom. Czy kiedykolwiek próbowałeś tego wcześniej? Nie, ale brzmi fascynująco. Wyobrażam sobie, że mieszanie różnych olejków może zaowocować czymś naprawdę wyjątkowym. Jak myślisz, jakie kombinacje najlepiej ze sobą współpracują? Klasyczne połączenie to lawenda i wanilia. Pięknie się uzupełniają. Kojący zapach lawendy zmieszany ze słodyczą wanilii tworzy uspokajającą atmosferę. To brzmi zachwycająco. Już mogę sobie wyobrazić, jak pięknie byłoby to w świecy. A co z czymś bardziej żądnym przygód? Aby uzyskać odważniejszą mieszankę, spróbuj połączyć cytrusowe zapachy, takie jak cytryna lub pomarańcza z nutą mięty. Może być orzeźwiający i orzeźwiający, idealny do podniesienia nastroju. Wow, Absolutnie. to brzmi jak wybuch Zacznij od nuty energii. podstawowej, a Chciałbym następnie stopniowo dodawaj nuty poeksperymentować z tymi środkowe i górne. kombinacjami. W ten Czy sposób masz możesz jakieś znaleźć wskazówki idealną dotyczące równowagę bez równoważenia przytłaczania zmysłów. zapachów? To świetna rada. Więc, gdybym miał stworzyć zapach do relaksu, co byś zasugerował? Aby się zrelaksować, rozważ użycie rumianku jako bazy z nutami drzewa sandałowego i odrobiną bergamotki. Tworzy kojący i spokojny zapach, który jest idealny do relaksu. Lekcja 25. Wymarzone miejsca docelowe. Możesz cieszyć się Kostaryką lub Bali. Oba brzmią wspaniale. Jak sugerujesz podjęcie decyzji między tymi dwoma? To trudny wybór. Słyszałem niesamowite rzeczy o plażach na Bali, ale Kostaryka znana jest z niesamowitej różnorodności biologicznej. Co o tym myślisz? Jeśli lubisz przygodę i przyrodę, Kostaryka może być lepszym rozwiązaniem. Lasy deszczowe i dzika przyroda zapierają dech w piersiach, a do wypróbowania jest wiele zajęć na świeżym powietrzu. To prawda. Uwielbiam wędrówki i odkrywanie nowych środowisk. Ale znowu, Bali ma tak bogatą kulturę i oszałamiające krajobrazy, którym trudno się oprzeć. Masz rację. Świątynie i tarasy ryżowe na Bali są kultowe. Jeśli szukasz połączenia relaksu i kultury, Bali może być miejscem, do którego warto się udać. Dokładnie. Może powinienem zastanowić się, jakie działania chcę nadać priorytetem. Jeśli skłaniam się ku relaksowi, Bali może być lepsze, ale na przygodę dzwoni do mnie Kostaryka. To mądre podejście. Możesz nawet spojrzeć na połączenie obu. Spędź kilka dni w jednym, a następnie udaj się do drugiego. To brzmi idealnie. Przygoda z podwójnym celem pozwoliłaby mi doświadczyć tego, co najlepsze z obu światów. Będę musiał zbadać, jak zarządzać logistyką podróży.
Na pewno. Pomyśl tylko o wszystkich niesamowitych historiach, które przyniesiesz. Niezależnie od tego, czy chodzi o wylegiwanie się na plaży, czy wędrówki po lasach deszczowych, każde doświadczenie będzie wyjątkowe. Lekcja 26. Refleksje historyczne. Zanim ich dzieci dorosły, wiele matek zmarło podczas porodu. I był to trudny czas dla rodzin. Jak myślisz, jak ukształtowało to dynamikę społeczną tamtej epoki? Musiało wywrzeć znaczący wpływ. Rodziny często polegały w dużej mierze na matkach, więc ich nieobecność pozostawiłaby ogromną pustkę. Jak myślisz, jak sobie z tym radzili ojcowie? Dobrze, w tamtych czasach ojcowie zazwyczaj nie przyjmowali ról opiekuńczych, tak jak dzisiaj. Często zostawiano ich do samodzielnego zarządzania, co musiało być dla nich niezwykle trudne. Absolutnie. Fascynujące jest myślenie o tym, jak ewoluowały oczekiwania społeczne. Dzisiaj oboje rodzice dzielą obowiązki bardziej równo. Tak, a te historyczne wyzwania podkreślają znaczenie systemów wsparcia. Społeczności prawdopodobnie zebrały się razem, aby pomóc rodzinom w potrzebie. To świetny punkt. Pokazuje, jak odporność była wówczas kluczowa i jak społeczności przystosowały się do wzajemnego wspierania się. Zgadza się. Interesujące jest zobaczyć, jak te doświadczenia kształtowały kulturowe perspektywy rodziny i rodzicielstwa na przestrzeni pokoleń. Rzeczywiście, to sprawia, że doceniam postępy, jakie mamy dzisiaj w opiece zdrowotnej i wsparciu matek. Absolutnie. Często przyjmujemy te postępy za pewnik, ale zrozumienie przeszłości pomaga nam docenić teraźniejszość. Lekcja 27. Cuda miejskie. Kolumbia Brytyjska obejmuje miasto Vancouver, gdzie mieszka około 2 milionów ludzi. Czy kiedykolwiek odwiedziłeś tak tętniące życiem miasto? Nie, ale słyszałem niesamowite rzeczy o Vancouver. Połączenie naturalnego piękna i życia miejskiego brzmi jak sen. Jaki jest twój ulubiony aspekt miasta? Uwielbiam oszałamiającą scenerię. Góry w tle na linii panoramy tworzą zapierający dech w piersiach widok, szczególnie podczas zachodu słońca. To brzmi niesamowicie. Wyobrażam sobie, jakie to musi być malownicze. Czy uważasz, że miasto oferuje dobrą równowagę między naturą a życiem w mieście? Zdecydowanie. Możesz zwiedzić Park Stanley, aby posmakować natury, a następnie cieszyć się różnorodną sceną kulinarną w centrum miasta. To najlepsze z obu światów. To idealne rozwiązanie dla kogoś takiego jak ja, który uwielbia zarówno przygody na świeżym powietrzu, jak i doświadczenia kulturowe. Jakie zajęcia tam polecacie? Proponuję jeździć na rowerze po brzegu morskim lub odwiedzić wyspę Granville po lokalną sztukę i jedzenie. Każdy zakątek miasta ma swój niepowtarzalny urok. Uwielbiam ten pomysł. Plus, przy zróżnicowanej populacji, jestem pewien, że festiwale kulturalne są niesamowite. Chciałbym doświadczyć tego tętniącego życiem ducha społeczności. Absolutnie. Festiwale odzwierciedlają wielokulturową istotę miasta, czyniąc je bogatym doświadczeniem dla zwiedzających. Wyjedziesz z niezapomnianymi wspomnieniami. Lekcja 28. Początki olimpijskie. Po utworzeniu igrzysk w 1894 roku pierwsze Igrzyska Olimpijskie odbyły się w Atenach w Grecji w 1896 roku w uznaniu starożytnych tradycji. Czy to nie fascynujące, jak daleko zaszły Igrzyska Olimpijskie? To naprawdę jest. Pomysł zjednoczenia sportowców z całego świata do rywalizacji jest tak potężnym symbolem pokoju i koleżeństwa. Jak myślisz, jak ewoluowało na przestrzeni lat? Z biegiem lat przekształcił się w globalny spektakl prezentujący nie tylko atletyzm, ale także wymianę kulturową. Świat spotyka się co 4 lata, co jest niezwykłe.
Prawda. Interesujące jest zobaczyć, jak zmieniły się również sporty, odzwierciedlając zainteresowania społeczne i postępy. Dokładnie. Ciągle dodawane są nowe sporty, zaspokajające zmieniające się zainteresowania młodszych pokoleń. Dzięki temu olimpiada jest świeża i aktualna. Podziwiam też, jak igrzyska promują doskonałość sportową. Inspirują niezliczone osoby do realizacji swoich marzeń, niezależnie od ich pochodzenia. Zgadza się? Historie sportowców pokonujących wyzwania mogą być niezwykle motywujące. Chodzi o coś więcej niż tylko medale. Chodzi o odporność i determinację. Absolutnie. Olimpiada podkreśla również znaczenie sportu i fair play, które są kluczowymi wartościami w naszym społeczeństwie. Dobrze powiedziane. Dziedzictwo Igrzysk Olimpijskich będzie nadal inspirować przyszłe pokolenia, przypominając nam o sile jedności poprzez sport. Lekcja 29. Tradycje świąteczne. Boże Narodzenie w większości krajów zachodnich to największe święto roku, pełne tradycji i uroczystości. Co oznaczają dla Ciebie wakacje? Dla mnie Boże Narodzenie to czas radości i wspólnoty z rodziną i przyjaciółmi. Ciepło sezonu jest naprawdę wyjątkowe. Nie sądzisz? Absolutnie. Duch dawania i dzielenia się jest tym, co sprawia, że ma znaczenie. To wzruszające widzieć, jak ludzie spotykają się, aby świętować. Tak, uwielbiam to, jak społeczności rozjaśniają się dekoracjami i uroczystościami. Tworzy tak magiczną atmosferę, której trudno się oprzeć. I nie zapominajmy o jedzeniu. Święta są atrakcją, skupiając wszystkich wokół stołu obiadowego. Zdecydowanie. Jedzenie może nas połączyć. Każda rodzina ma swoje specjalne potrawy, które sprawiają, że wakacje są wyjątkowe. Dokładnie. Tradycje, które prowadzimy, tworzą trwałe wspomnienia. Czy masz jakieś ulubione tradycje świąteczne? Jednym z moich ulubionych jest dekorowanie drzewa podczas słuchania świątecznej muzyki. To prosty, ale radosny sposób na rozpoczęcie sezonu. To jest cudowne. To te małe chwile, które naprawdę oddają esencję świątecznego ducha. Lekcja 30. Majestat natury. Majestat Yellowstone jest tak imponujący, że poprosili o uczynienie go wówczas parkiem narodowym. Czy kiedykolwiek myślałeś o odwiedzeniu takiego cudu natury? Mam. Yellowstone ma szczególny urok dzięki cechom geotermalnym i różnorodnej dzikiej przyrodzie. Doświadczyć tego osobiście musi zapierać dech w piersiach. Absolutnie. Kolory gorących źródeł i widok wybuchających gejzerów są naprawdę hipnotyzujące. Czuję się, jak wkroczyć w inny świat. To brzmi niesamowicie. Mogę sobie wyobrazić, jak zwiedzanie parku byłoby przygodą pełną inspirujących chwil. Jakie jest Twoje ulubione miejsce? Powiedziałbym, że Old Faithful to obowiązkowa pozycja. Oglądanie jej erupcji jest nie tylko imponujące, ale także przypomina moc natury. Rozumiem. Dlaczego miałoby to być punkt kulminacyjny? Chciałbym wędrować po szlakach i podziwiać wspaniałe widoki po drodze. Wędrówki to fantastyczny sposób na połączenie się z naturą. Świeże powietrze i piękne krajobrazy tworzą niezapomniane wrażenia. Zdecydowanie dodaję Yellowstone do mojej listy życzeń podróżniczych. Połączenie przygody i spokoju brzmi idealnie. Nie pożałujesz. Natura ma sposób na odmłodzenie ducha, a Yellowstone jest doskonałym przykładem tego piękna.